Dzień dobry, Aleksandrze. Witam Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o takim pojęciu jak medytacja. Ludzie na różnych etapach swojego rozwoju duchowego, obojętnie czym by się nie zajmowali, w jakim nurcie by nie byli, w pewnym momencie trafiają na pojęcie medytacji i próbują coś w tym kierunku zrobić. Jak wygląda medytacja w Kabale? Jest to bardzo ciekawe pytanie, dlatego że po pierwsze ono nurtuje wszystkich ludzi. Nawet w dniach dzisiejszych jest dosyć modnym do zastosowania. Wszyscy sięgają po medytację. Najpierw spróbujmy chociażby wstępnie zdefiniować, co to takiego w ogóle medytacja. Według wszystkich kanonów, które jest na dzisiaj przedstawione, słowem medytacja określa się określony zmienny stan umysłu, przy którym Twoja świadomość potrafi kształcić, zmieniać bądź przychodzić w te czy inne obrazy, napędzając ich, a świadomość ciała fizycznego, czyli mózg, w tym momencie jest całkowicie wyciszony, no bynajmniej powinien. I zrozumiałym jest, że medytacja jako taka jest pewnego rodzaju programowaniem naszego ciała, programowaniem naszego mózgu, naszych organów, bądź programowaniem rzeczywistości, w której my jesteśmy, na ten obraz, który chcemy osiągnąć, bądź który nas najbardziej interesuje. Ja myślę, że tu zrozumianym jest sensem, nie ma dalej po co rozwijać sensowności samego pojęcia medytacji. W kabalistycznych naukach medytacja w ogóle nazywa się spostrzeganie, wewnętrzne spostrzeganie. I związano ono z rozwojem duchowego wzroku. U nas jest materialny wzrok, który opiera się na energetycznych procesach i takich wzroków u nas jest 7 i u nas jest duchowy wzrok i również ich jest 7. Duchowych wzroków na razie my nie będziemy omawiać, dlatego że oni dotyczą wyższych stanów przeżywania boskości i obserwacji rzeczy, które wychodzą poza granice pojmowania. Na przykład to, że w opowieściach Hezekhiela jest jego wizje, które on przeżywał w swoich duchowych, czyli tych wyższych podróżach. A od niższy stan wzroków, który u nas się otwiera na tym etapie i który związany częściowo z naszym mózgiem, częściowo ze wszystkimi naszymi wewnętrznymi strukturami, czyli tym wszystkie sefirot, które my mamy niżej, on jest wykorzystywany dla określonych wglądów. Jeżeli człowiek zwykły wykorzystuje stan zmiennej świadomości, by osiągnąć określoną wizję albo określone przeżycie, w Kabale wszystkie kierunki jest skierowane nie w dół na materialny świat, a do góry, na korzenie, a mianowicie, jak nazywamy, ku Stwórcy. Czyli jest to swego rodzaju obserwacja piękna stworzenia na różnych poziomach istnienia. Przy czym nie należy myśleć, że w tym momencie sam poziom spojrzenia jest tylko spojrzeniem wewnętrznym. On również jest przeżywaniem i również ma ogromny wpływ na nasz niższy świat. Czyli wiele rzeczy, które my możemy ujrzeć za pomocą wewnętrznego spostrzegania, my możemy zamanifestować w świecie niższym. Dokładnie zamanifestować, zaczynając od swojego zdrowia, kończąc zewnętrznymi sytuacjami. Stąd wiele kabalistów, które poznały rzeczywistość i poznały różne systemy i układy duchowej rzeczywistości, wchodząc na pewne poziomy wysokości, pewne poziomy czystości, są w stanie kreować rzeczywistość, która ich otacza. Niedaremnie tak dużo różnych opowieści chodzi na przykład o Żydach, które mogą robić tamto czy tamto. Tylko że to nie jest robienie wprost, a osiąga się poprzez taką falę wewnętrznej miłości i obserwacji i zmiany w granicach tej fali. Więc jak rozumiesz, że proces medytacyjny albo proces
spostrzegania albo wpatrywania się, on ma wiele charakterów, czyli on może nas rozwijać, podnosić etapami, krok po kroku i on może kreować warunki, w których my się znajdujemy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że podobnie jak w naszym ciele, oczy jest głównym instrumentem istnienia całego ciała i punktem wiążącym subtelne i materialne. Dokładnie tak samo w każdej duchowej rzeczywistości, jak my nazywamy malchut, która wzniosła się w właściwość biny, czyli w momencie, kiedy nasz awiyut, siła pragnienia podnosi się do góry i łączy się z wyższymi światłami, my zaczynamy widzieć dokładnie tą przestrzeń, na ile podniósł się awiyut. Prostymi słowami to brzmi następująco. Człowiek w momencie, kiedy dokonuje skrócenia na niższe właściwości, otwierają się jemu wyższe i on zaczyna spostrzegać. Polemiki na ten temat jest bardzo dużo, ale chciałbym, żebyś ty zrozumiał, że aspekty spostrzegania, oni włączają w kabalistycznych aspektach, włączają w siebie nie tylko zwykły stan medytacyjny, że ty usiadłeś, zamknęłeś oczy i skróciłeś się na aktywność ciała fizycznego, na aktywność oczu i u ciebie otwiera się nowy wzrok. Ale również to wszystko ma wpływ na usubtelnienie twojej istoty, usubtelnienie twojego pola, podniesienie twojej świadomości wyżej i głównie, jak wpisane w wielu księgach, my widzimy boskie stworzenia w tym stanie doskonałości, na którym podnosi się nasz wzrok od wewnętrzny. W sumie to i można by było nazwać elementem medytacyjnym albo spostrzeganiem. Przy czym zwróć uwagę, jeżeli kabalista osiąga pewne poziomy wysokości, ma odpowiednią ilość zasług, umie dowolnie przestawiać sefirot, zmieniać ich właściwości, to co ja powiedziałem wcześniej, że może wpływać również na materialny świat nasz, również dotyczy jego samego, jego zdrowia, jego samopoczucia, różnych chorób. Za pomocą właśnie tego samego spostrzegania my możemy uleczyć praktycznie większą część dolegliwości w naszym organizmie, jeżeli nie wszystkie. I do tego nie trzeba mieć jakichś specjalnych nawyków. Do tego trzeba mieć określoną czystość. A w świecie naszym my widzimy, że te same systemy, one po prostu inaczej nazywane. Są na przykład ci, które badają sen na jawie. Są ci, którzy próbują wchodzić w stany głębokich medytacji, jak samadhi albo innych. W tym nie ma nic dziwnego i nie ma nic nadzwyczajnego. Dlatego, że każda dziedzina, każdy obraz wchodzi w jakiś obszar, który kulturowo został przekazany. Zaś w kabalistycznych naukach to wszystko jest uporządkowane. W zależności od tego, w jakim świecie ty znajdujesz się, na jakim poziomie wysokości ty znajdujesz, ty widzisz rzeczywistość dokładnie tymi oczami, do jakiego poziomu ty się podniosłeś. Kabała w ogóle jest wiedzą praktyczną. To trzeba ująć jakby w pierwszej kolejności. Nie jest to teoria, jak niektórzy mówią, że wystarczy siedzieć, czytać książkę i przyjdzie przeobrażenie. Nie przyjdzie. Nie ma co się łudzić. Ja nie spotkałem ani osobiście, ani na zewnątrz nikogo, kto od czytania książek by dokonał jakiegoś przeobrażenia. Wszystko dokonuje się własną pracą. Nad sobą, nad swoimi właściwościami. I to, że my teraz widzimy, że jest wiele ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się kabałą, cel ich zajmowania w wielu aspektach jest niezrozumiany nawet do końca. Kiedy człowieka zapytasz, dlaczego ty to robisz, on nie wie, nie ma pojęcia, bo nastąpi kiedyś tam przeobrażenie. A najbardziej śmieszne jest to, jak zaczynają wciskać chrześcijańskie zwykłe aspekty. Od jak umrzesz, wtedy doznasz przeobrażenia. No to jest takie bardzo rozpowszechnione. Wszystko to jest jeden wielki blef. Realizuje się wszystko tam, gdzie znajduje się świadomość. Czyli jeżeli ty żyjesz teraz w ciele, ty w tym ciele się realizujesz. Czy wyjdziesz ty na wyższe poziomy, czy nie? A co nam Tora mówi na ten temat? A Tora nam mówi, że na przykładach niektórych
możesz sobie spojrzeć, poczytać, że wiele dusz sprawiedliwych wstąpili w niebiosa ze wszystkim, z ciałem, ze wszystkim, czyli ich ciało na tyle się usubtelniło i oczyściło się, że oni po prostu realnie zniknęli z widoku i jako błysk światła objawiły się w innej przestrzeni. No to jest rzecz jasna, że najwyższa forma przemiany, realnej przemiany, ale to wszystko jest dostępne. Do tego właśnie prowadzą nauki kabalistyczne, do umiejętności takiej transformacji. I ile byśmy nie wzięli różnych awatarów czy świętych, właśnie wszystko do tego prowadzi. A zwykła śmierć jest to po prostu niewykorzystanie tej możliwości. I wracając do medytacji, medytacja jest jednym łącznym, nierozrywalnym elementem całej nauki. Jeżeli człowiek nie umie widzieć to, czego on się uczy, on nie uczy się niczego. Wiadomo, że początkowo on po prostu słucha, aż się nasłyszy. Niemniej jednak zawsze należy dążyć do wglądu, czyli starać się widzieć procesy w sobie. Już nie powiem o tym, że należy widzieć duchowe ruchy świateł i wiedzieć, jak te ruchy świateł objawiają się również w niższych światach, czyli na przykład naszym fizycznym. Albo odwrotnie, widzieć ruch fizycznych ciał na Ziemi i wiedzieć, jakie reakcje zachodzą w wyższych aspektach. Czyli te rzeczy osiągają się również drogą tak zwanej medytacji, albo spostrzegania, albo wglądu. Tak czy inaczej, wszystko idzie poprzez wzrok. Powiedziałeś, że rozpocząć proces wewnętrznego widzenia na 7 poziomach niższego wzroku trzeba rozpocząć od skrócenia się, czy też od odcięcia swoich niższych właściwości. Co to są niższe właściwości człowieka i jak możemy to skrócić, żeby wejść w ten stan medytacyjny? Niższe właściwości to jest te właściwości, które u nas związane jest z ciałem fizycznym. To jest podstawy każdej medytacji, każdej czynności w każdej kulturze. Dopóki twoje ciało fizyczne jest jakkolwiek aktywne, ono zawsze będzie odbierać część twojej uwagi od celu medytacji. Jeżeli chcesz, ja ci odpowiem do przykładu, żebyś dobrze zrozumiał, jak w starych czasach robiły przejście pomiędzywymiarowe. Chcę. Do tego momentu, żeby takie przejście dokonać, człowiek nie mógł dokonać jego będąc brudny. On po prostu by spłonął na granicy. Ale on musiał przygotować się. Jak? Po pierwsze, przez 3 dni jemu nie wolno było nic wziąć do buzi. Nie jeść, nie pić. Chyba że tam nawilżali usta przy dużym pragnieniu. Po 3 dniach jego umysł wchodzi w taki stan, kiedy z ciałem praktycznie nie był powiązany. Wtedy on kładł się bezpośrednio na wyznaczonym miejscu. Wszystkie organy nie były aktywne, a dusza spokojnie mogła wchodzić i wychodzić. Znajdziesz te opisy w różnych starych książkach. Czyli, jeżeli tak, to w tym momencie my w pierwszej kolejności musimy zminimalizować aktywność naszego ciała. I tu jest kilka bardzo prostych warunków. Po pierwsze, nie możesz medytować i spostrzegać czegoś, kiedy twój brzuch jest pełny. To jest wykluczone. Obrazy albo będą fałszywe, albo będą nijakie. Czyli jeżeli ty naprawdę poważnie chcesz zająć się medytacją kabalistyczną, to ty powinieneś opróżnić swój brzuch. Druga rzecz, twój umysł nie powinien zahaczyć o żadne problemy czy rzeczy, które cię na co dzień gdzieś tam martwią. Jeżeli ty masz dużo zmartwień, ty możesz tam zamknąć oczy, wyciszyć się, ale to nie jest ta medytacja, która nam jest potrzebna. Początkowo trzeba właśnie poprzez zwykłe wyciszenie doprowadzić do tego, żeby twój umysł nie miał w sobie w ogóle pamięci o tym świecie. To ty możesz zrobić, rzucając się pamięciowo na ulubione miejsca, bądź w różne inne. Umysł bardzo szybko się zmienia. Kiedy umysł doszedł ciszy, całkowicie się wyciszył, w tym momencie powinien rozpocząć się jakby krok kolejny, czyli cel,
który my ustawiliśmy do realizacji takiej medytacji. Pamiętaj, że wszystko to jest bardzo proste. To nie jest jakieś ciężkie rzeczy, ale proste dla tego, który chce to dokonać. Człowiek, który myśli, że za pomocą zamknięcia oczu i posiedzenia może osiągnąć jakiś cel, to jest absurd. My powinniśmy umieć balansować. I skrócenie my robimy na świat fizyczny, czyli całe nasze ciało wchodzi w określony stan tak zwanego letargu, półsnu. A dlaczego jelita puste? O, tu jest bardzo ciekawy moment. To na pewno się przyda tym ludziom, którzy zajmują się świadomym śnięciem. U nas, kiedy na poziomie jelit istnieje jakakolwiek aktywność bakteryjna, nieważne jaka, energia nam się rozprzedziela częściowo na jelita, częściowo na pracę mózgu. I w tym momencie, jeżeli w jelitach cokolwiek się znajduje, procesy trawienia się odbywają. Świadomość twoja nie pozwoli ci być w tak zwanym letargu świadomie. Ty zawsze będziesz zasypiać, dlatego że energia będzie potrzebna na pracę ciała. Ale jeżeli ty będziesz w stanie pustym, w tym momencie ty możesz wejść w bardzo głębokie stany. Zauważ, do przykładu ja ci powiem. Zdarzało ci się kiedyśkolwiek, że przyjechałeś gdzieś tam, może nie wiem, z wyjazdu, z pracy, poszedłeś spać, nic nie zjadłeś, albo gdzieś w hotelu nie było co zjeść i poszedłeś spać na głodno. W tym momencie czasami pośpisz parę godzin i budzisz się z głodu. I ten stan obudzenia to i jest taki element. Niby śpisz, niby nie śpisz. To w letargu, to jest właśnie stan bardzo dobry do rozpoczęcia każdej medytacji, każdej pracy. To są główne warunki. Reszta wszystkich rzeczy to są dodatki, które można dodawać. I jeżeli te warunki jest dopełnione, nie będzie czegoś takiego jak zaśnięcie podczas medytacji, albo że mi się tam mózg wyłącza, albo ja tam nie widzę czegoś. Nawet jasność wizji i koncentracji obrazu u nas zależy 100% od tego, czy nasze jelita jest pełne, w ilu procentach. Niektóre nawet robią to, że przed wejściem do medytacji jeden dzień dają głodówki oczyszczenia jelit. Jeżeli to są naprawdę głębokie stany, którymi trzeba coś wywołać albo coś skreować. I po takim jednym dniu głodówki i oczyszczeniu jelit człowiek jest czyściutki i może wejść naprawdę w bardzo głębokie stany medytacyjne. Możesz spróbować. Tu nie ma co ukrywać. To są rzeczy znane, które po prostu... I w Kabale oni się nie różnią niczym od tych podstawowych, fundamentalnych rzeczy. Rzecz jasna, że ma to swoje uzasadnienie. Jeżeli byś chciał usłyszeć aspekt kabalistyczny, to ja ci powiem wprost. Kiedy my mówimy o stanach spostrzegania na poziomie roż, to jest wzniesienie malchut na poziom biny. Na poziomie głów dokonuje się tak samo. Czyli awiyut powinien podnieść się do, określimy tak, z samego dołu ciała, czyli z poziomu głów, do poziomu tiferet, czyli do poziomu klatki piersiowej, do przypony, tak. I pierwotne jest nie to, co w głowie, a to, co w głów. Czyli u nas, według kabalistycznych reguł, na początku jest skrócenie w poziomie głów, a później ten efekt odbywa się na poziomie roż. A co to znaczy? Że usubtelnienie wizji na poziomie głowy może być wtedy, kiedy jest absolutnie wyzerowany awiyut, czyli skrócenie na poziomie ciała. Czyli my innymi słowami robimy całkowite skrócenie od przepony i w dół. I to jest to, o czym ja mówię. Wyczyszczenie jelit, tak żeby oni znajdowali się w stanie relaksu. No, rzecz jasna, że oni nie będą całkowicie wyhamowane, oni będą pracować. Ale rzecz polega na tym, że tu jest jeszcze jeden niuans. Nasze jelita, chociaż w medycynie i nauce to nie ujęte, ale tak czy inaczej, to już pozostawiam na wiarę. Nasze jelita mają sporo gruczołów w sobie, które wytwarzają hormony. I te hormony, które oni wytwarzają, oni stwarzają również warunki dla ciała, albo nie stwarzają. Kiedy jelita wchłaniają pokarmy, ich aktywność hormonalna są znikoma. Kiedy jelita są puste, aktywność hormonalna wzrasta i w tym momencie
my w ciele stwarzamy określone warunki energetyczne, dlatego żeby mózg zaczął pracować w zmiennym stanie świadomości, czyli na pułapach wyżej od tego, na czym pracował. Są reguły dietetyczne, które mówią, żeby nie jeść po godzinie 18. Czy to wystarczy, czy trzeba sobie robić przed planowanymi sesjami medytacyjnymi dłuższe głodówki, na przykład już od obiadu, czy też w ogóle się wstrzymywać danego dnia od pokarmów? Jeżeli ty chcesz dokonać jakichś poważniejszych spraw, to w tym dniu najlepiej utrzymać się od pokarmów. Jeżeli jest tobie to trudno, to w tym dniu nie jedz śniadania, a zjedz bardzo delikatny obiadek, bardzo delikatny, bez żadnego mięsa, bez ciężkich produktów, o godzinie gdzieś 12, 1. I do wieczora niczego więcej nie spożywaj. Dlatego, że jeżeli ty zjesz o godzinie 18, żadna medytacja ci nie pójdzie. To będzie tylko takie złudzenie umysłu i ty zaśniesz po prostu. A chciałbym, żebyś jeszcze rozszerzył taką sprawę. Myślę, że mało kto słyszy o tym na co dzień, że ma 14 rodzajów wzroku, 7 duchowych i 7 materialnych, czy też z niższego ciała, z głów. I powiedziałeś też taką rzecz, że stopień w medytacji, którego wzroku używamy, zależy od tego, jaki mamy już osiągnięty wewnętrzny poziom duchowy. I moje pytanie brzmi tak, jak ktoś zaczyna w ogóle pracę medytacyjną, czy może jakoś rozróżnić, na jakim poziomie tego wzroku duchowego się znalazł i czy jak na przykład znalazł się powiedzmy na poziomie 3, po czym pozna, że jest na poziomie 3 i czy widzi, bez problemu może iść na 2 i 1, a zrobić coś innego, żeby być na 4, czy to są jakieś inne techniki do tego? Jeżeli my mówimy o wzroku fizycznym, czyli o właściwości naszych oczu podkreślam, on tu dzieli się bardzo prosto. Pierwsze, co my widzimy, co? Ciało nasze, fizyczne. I to widzimy wszyscy oczami. Drugi rodzaj wzroku, który u nas się otwiera po ciele, to jest poziom eteru. To jest to małe świecenie, które wynika wokół twojego ciała. Ono jest bardzo gęste, dlatego ono jest widoczne praktycznie we wszystkim. Wystarczy zrobić drobną korekcję wzroku, drobne pochylenia i ty już pod określonym kątem widzisz to świecenie nad drzewami, nad ludźmi. To jest pierwsze. Jeżeli tego nie widzisz, to dalej nie ma co łudzić się o widzeniu. Dlatego, że jeżeli my mówimy o rodzajach wzroku mentalnego, który również istnieje z poziomu myśli, wiarygodność jego jest 50%. Czyli my nie dokonamy prawidłowego odbioru, dlatego większość ludzi mówi, a to tylko wyobraźnia, a to tylko złudzenie jakieś, dlatego że on intuicyjnie czuje, że tak jest. Drugim aspektem wzroku fizycznego znowuż taki, chociaż on nazywa się tam energetyczny i tak dalej, ale to jest widzenie aury. Kiedy ty zaczynasz rozróżniać aurę człowieka. Początkowo ty ją rozróżniasz w tonach, ciemna, jasna. W późniejszym etapie ty zaczynasz rozróżniać ją w kolorach, w gamie 7 kolorów, spektrum słońca, czyli tęczy. Kolejnym etapem jest emanacja, czyli świecenie, kiedy ty już zaczynasz w tej aurze rozróżniać różne centra energetyczne. Tu my mówimy już o aspektach sefirot, dlatego że niektórzy nazywają tam czakramy, tylko nie plątaj, czakramy i sefirot to nie jest to samo absolutnie. Kiedy my mówimy o pojęciu tam czakramów, to też nie jest tak, że wszystkie czakramy od razu człowiek może zobaczyć. Nie może. On będzie ich widzieć od dołu do góry, krok po kroku. I chociaż on będzie wyobrażać, tak jak ja mówię, myślami, że on to widzi i nawoływać obraz, to nie jest to same, to nie jest tożsame. Jak widzisz, tu praca zaczyna się, no dalej ja tam nie będę mówić, bo tam jakby niektóre techniczne rzeczy idą. Praca zaczyna się od tego, co jest namacalne. Nie trzeba wpadać w wyobrażenie, nie trzeba sobie iluzji tworzyć. Zaczynaj od prostych rzeczy, bardzo prymitywnych i na ile u ciebie będzie rozwijać się wzrok na tym poziomie, w stanie skrócenia medytacyjnego i tego samego wzniesienia, na tyle on ci będzie otwierać się również i w duchowej rzeczywistości. Bo te 7 wzroków niższych są korzeniami, albo inaczej może gałęziami, nie korzeniami, tylko gałęziami wzroków wyższych. Otwiera się wyżej, otwiera się niżej.
Tylko na razie o tych wyższych my nie mówimy, mówimy tylko o to, co jest tu blisko ciała, to, co jest na wyciągnięciu ręki. Czyli takim prostym językiem, żeby rozumieć i umieć zastosować medytacyjne aspekty wglądów kabalistycznych na poziomie sefirot i tak dalej, należy na początek rozwinąć sobie zdolność widzenia tego eteru, zdolność widzenia aury, zdolność widzenia czakramu. I to, podkreślam, nie na poziomie mentalnym, bo to wszystko jest fizyczna właściwość oczu. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że z tym nie trzeba ćwiczyć latami. To robi się bardzo szybko, zresztą my to na naszych spotkaniach, na zajęciach to wszystko omawiamy. Bardzo Ci dziękuję za te bardzo głębokie i szerokie informacje. To bardzo ciekawe, rodzi mi się bardzo wiele innych pytań w związku z tym, ale chciałbym chwilę to przemyśleć, może wrócimy do tego w naszej kolejnej rozmowie. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie Tobie owocowne i wykorzystasz to wszystko, jak również dla naszych słuchaczy też może być to korzystnym. A na koniec powiem dla wszystkich słuchających, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś zainteresowania, proszę śmiało się odzywać, dlatego że my robimy to wszystko dla Was. Więc w zależności od tego, na ile Wy jesteście aktywni, na tyle my możemy podnosić te bądź inne tematy.